W każdym razie przejdźmy do liczb. Cena zakupu już wynegocjowana to było funtów. Uwaga, najczęściej popełniany błąd przez polskich inwestorów i nie tylko, bo również inwestorów tutaj na tej Wyspie Brytyjskiej, jakichkolwiek innych nacji, jest to, że jest... No i bardzo ważna, słuchajcie, uwaga, tutaj dla Was tip, nawet jeżeli nie macie z nami nic wspólnego, to będzie kolejny dla Was przydatny tip, gdzie jak kupujecie swoją nieruchomość, nie wszyscy wiedzą, że w umowie tej sprzedaży sprzedający ma obowiązek wychodzę za krzaków. Cześć, z tej strony Dawid Owusz i witam Ciebie serdecznie na tym kanale, gdzie dzielimy się z Tobą wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków, przede wszystkim how to do it, a nie you can do it. W dzisiejszym odcinku będą dwie dosyć ciekawe inwestycje, tym razem nie moich absolwentów, być może absolwentów, tego akurat nie sprawdzałem, które zostały zakupione przez naszą firmę deal sourcingową. Będzie to oczywiście sporo ciekawych dla Was tipów i porad, ale oczywiście liczby też się znajdą, ale zanim do tego przejdziemy, to troszeczkę na temat przemyśleń. Mamy drugi kwartał roku 2024 i uwaga, co się dzieje na świecie. Znowu gorzeją tutaj, rozgrzewają się nowe konflikty na Bliskim Wschodzie i natychmiastowo zaczynają działać tutaj rynki, tak? Gdzie widać, no, ekonomia jest tutaj tak naprawdę organizmem żywym. I co to powoduje? To powoduje jeden ważny fakt, że ludzie w niektórych krajach czują się niestabilnie. A przez to, że żyjemy na tej naszej tutaj wyspie, ja się lubię powtarzać, słonecznej wyspie, nie wszędzie tak naprawdę nie jest tyle deszczu, co by się Wam wyobrażało, powoduje to, że coraz więcej tego kapitału przyjeżdża z zagranicy, a przede wszystkim pojawia się go coraz więcej z Polski, tak? Ja uważam to za rzecz dobrą, że Polacy mają swoje nadwyżki kapitałowe i je reinwestują również poza granicami Polski. Ja rozumiem, że wiele z Was by powiedziało, niech kapitał zostaje w kraju, ale spójrzcie też na to, że jednak te gospodarki, które się rozwijają, wchodzą już na wyższe poziomy, gdzie ludzie się bogacą, to jednak też robią ekspansję na inne kraje. I nie ma też w tym tak naprawdę nic złego, bo tak naprawdę ten majątek w pewnym etapie życia może również do tego kraju naszego kochanego wrócić. Więc dzieje się już na tyle, że nawet najbardziej topowi influencerzy ze świata kryptowalut już się chwalą, że pokupowali nieruchomości w Wielkiej Brytanii i zamierzają ten portfel znacznie zwiększać. Więc to jest taka dla Was ciekawa uwaga, żeby po prostu nie przespać tego etapu. Gdy ja kupowałem swoje pierwsze domy dokładnie w 2014 roku odebrałem pierwsze swoje w życiu klucze w tym kraju, to wtedy mi mówili ludzie, że są za drogo, że po co kupujesz teraz, poczekajmy na kolejny krach, kolejny kryzys. I tak ten kryzys sobie jeszcze nie zdążył nadejść. Oczywiście są zawsze cykliczne i się powtarzają i są te korekty, no ale z biegiem czasu te same nieruchomości urosły na wartości. Uwaga, od 2014 roku dwukrotnie, tak? Część domów, które kupiłem za 70-70 tysięcy jest warte 150-160, inne są warte 180, a jeszcze inne są warte 240-260. Każda dzielnica w innym tempie rosła i oczywiście też w tych domach zrobiliśmy większe bądź mniejsze modyfikacje, co też miało wpływ na cenę końcową, tak? Więc czas przemija i po prostu warto go nie przespać, żeby się nie obudzić znowu za 5 lat, znowu za 10 lat, a ten Dowbush mówił, patrzcie, przeżyły nieruchomości Brexit, przeżyły nieruchomości wielką pandemię, przeżyły nieruchomości wielką tutaj inflację, skoki energii i tak dalej, i tak dalej. Mnie już przez te oczywiście wszystkie etapy atakowano w social mediach, jak tam Dowbush u Ciebie, teraz to pewnie już żresz gruz albo szafy mirabelki. No i
No tego gruzu się nie doczekałem, tak? Wszystkie kredyty i tak się spłacały. Dlaczego? Dlatego, że te czynsze są po prostu dużo większe niż koszty, nawet kiedy te koszty rosną. A powodowane to jest tym, że zwyczajnie w tym kraju nie ma gdzie mieszkać, a co piąty dom, uwaga, co piąty dom nie nadaje się do mieszkania, a jest wynajmowany. Ale teraz przejdźmy do naszego tutaj punktu dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj jedną nieruchomość po lewej i drugą nieruchomość po prawej, które dzisiaj będziemy Wam przedstawiać, będziemy je nagrywać, więc zacznijmy od nieruchomości po lewej. Zapraszam Was, zróbmy to dosyć szybko. Więc ta nieruchomość była wysorsowana jako dwusypialniany dom. Tutaj przez ekipę z deal sourcingu, która jest prowadzona przez Marka. Być może zaczniemy najpierw od góry, zapraszam. A remont był prowadzony przez Bartka, którego mogliście też poznać na naszym kanale. Bartek, który jest jednym z moich absolwentów i został u nas, no nie będę tutaj owijał w bawełnę, czempionem od remontów. Wiele lat miał doświadczenia, dorastał w rodzinie, gdzie ojciec po prostu jest budowlańcem, więc ma też fach w ręku. Zrobił już chyba sam tych swoich nieruchomości około 5, więc też ma doświadczenie w budowaniu portfela. I no, my mamy na swoich warsztatach też tematy związane z projektami, z architektami, żeby ludzie mieli wizję, że nie musi być koniecznie tak samo ten dom zakończony, jak jest odebrany. I tutaj Bartek miał bardzo cenne uwagi oraz propozycje dla inwestora, gdzie w tym miejscu była, zobaczcie, bardzo duża łazienka, tak? Naprawdę sporych rozmiarów łazienka. Nie wiem dokładnie ile jest tutaj metrów, ale jest to no, dla dziecka wystarczająco duży pokój. I po prostu nie ma sensu, żeby rodzina na przykład z jednym albo z dwójką dzieci taki pokój posiadała. Zaraz pokażę Wam, gdzie ta łazienka została wyeksportowana, ale jak już jesteśmy, to po mojej prawej jest też całkiem fajnych rozmiarów pokój. To była dwusypialniana nieruchomość, teraz jest to trzysypialniana nieruchomość. I słuchajcie, trzecia sypialnia to jest realna wartość, ale trzecia sypialnia. Uwaga, najczęściej popełniany błąd przez polskich inwestorów i nie tylko, bo również inwestorów tutaj na tej Wyspie Brytyjskiej, jakichkolwiek innych nacji, jest to, że jeżeli jesteśmy na parterze i mamy na przykład jadalnię i kuchnię i nagle wstawimy sobie ściankę, tak żeby nie było przejścia przez, załóżmy, nie wiem, przez salon, tak, i jest salon oddzielony tym korytarzem i ludzie myślą, że już nagle zrobili dodatkową sypialnię. Nie, dla banku, dla rzeczoznawcy zawsze to będzie po prostu dodatkowy jakiś tam reception room, living room, dining room czy cokolwiek innego, tak? W Wielkiej Brytanii sypialnie są z natury, wedle tutaj ich wyobrażenia i myślenia, na piętrze, tak? I ta łazienka, jak została zamieniona w pokój, to wtedy mamy realny pokój, czyli mamy zamiast dwóch sypialni, mamy trzy sypialnie i to realnie podnosi wartość. Wybacz, że przerywam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc albo możemy sobie nawzajem pomóc. Wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa deal sourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości od A do Z, czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów, gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt drugi. Są to moje autorskie warsztaty, gdzie na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą
sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na tym kanale na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty Rent to Rent, czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie i uczy Was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez podnajem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów Rent to Rent występują na tym kanale. Punkt czwarty, JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 000 funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy najlepszych okazji inwestycyjnych. Są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt piąty, zostań jednym z naszych czempionów. Przez to, że cały czas rosną moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz CV, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, do zarządzania nieruchomościami, do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga, w sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt szósty. Książka mojego autorstwa Śladem Fortuny jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co może spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. I spójrzmy, i tutaj wcześniej był mały tak naprawdę z angielskiego box room, gdzieś gdzie ta ściana tutaj się kończyła, z tego co kojarzę. Więc to było bardzo malutkie pomieszczenie. Być może moglibyśmy tutaj stawić łóżeczko dla niemowlęcia, ale nic poza tym. I no, tutaj był bardzo dobry pomysł Bartka, by po prostu zburzyć tą ścianę i przesunąć ją nieco w tamtym kierunku, co pozwoliło i tak zachować dosyć dużych rozmiarów master bedroom, tak? Więc to jeżeli chodzi o piętro, szybko przejdźmy sobie na dół, bo mamy jeszcze drugą nieruchomość. Dosyć sporych rozmiarów salon. I kuchnia, tak? Zanim przejdziemy tutaj omawiania szczegółów, to spójrzcie, bardzo dużych rozmiarów jest tutaj ogród i no oczywiście gdybyśmy się uparli, moglibyśmy nie wiadomo co tutaj zrobić, że zerwać całą tutaj ziemię, wyrównać ją, a może ładne jeszcze jakieś, nie wiem, kafle jakieś położyć, jakieś krzaczki, może kwiatki i tak dalej, no ale ten koszt by wrósł gigantycznie, tak? A tak po prostu no, przyjdzie lokator i lokator ma w umowie, w obowiązku dbanie o ogrodu, tak? Czyli nie znaczy to, że on ma nam tutaj teraz wstawić fontannę i ma zrobić tutaj z tego jakieś ogrody jakieś elizejskie, tylko ma to utrzymywać w przynajmniej takim standardzie,
jakim jest to teraz, tak? Pomijając już fakt, który jest z tym ogrodem, przejdźmy do liczb. Znajdujemy się w północnej Wielkiej Brytanii, więc oczywiście dom się tutaj kupuje w cenie garaży w Londynie, ale nie zapominajmy jednego, Londyn no to jest miasto, które odstaje na skalę światową, tak? Nawet nie na skalę tej wyspy, ale na skalę światową, więc cena zakupu, czyli to już jest cena wynegocjowana, tak? Cena wynegocjowana, deal sourcer, żeby znaleźć taką jedną nieruchomość, jeżeli nie ma lat doświadczenia, to przynajmniej, uwaga, musi obejrzeć i złożyć oferty na 30 nieruchomości, tak? Czyli nie jak Robert Kiyosaki mówił tam 100 nieruchomości, przynajmniej na 30 nieruchomości. Doświadczony deal sourcer jest już w stanie szybciej te domy weryfikować i znajdować te okazje znacznie szybciej. Doświadczonemu może wpaść to w granicach 11-12 domów, tak? Ale i tak jest przy tym sporo jeżdżenia, sporo szukania i bardzo dużo analiz, turbo dużo analiz. W każdym razie przejdźmy do liczb. Cena zakupu już wynegocjowana to było 92 tysiące funtów. I teraz tak, okiem deal sourcera, remont ile mógł tutaj kosztować, całkiem trafnie im to wyszło, 25 tysięcy funtów, zaraz przejdziemy do tego jaka była realna cena remontu. I teraz czemu mówię 25 tysięcy, tak? Nikt, słuchajcie, na viewingu nie pójdzie i nie będzie komuś zrywał podłóg, zrywał ścian, zrywał tapet ze ścian, tak? Czy odpalał boiler, krany, czy gdzieś nie ma jakichś wycieków, czy wszystko się zgadza i tak dalej, i tak dalej. No po prostu nikt z agencji na to nie pozwoli, ani żaden właściciel domu, który ma wystawioną tę nieruchomość, nie pozwoli, żeby ktoś przychodził i rozszarpywał, rozgrzebywał całą nieruchomość, tak? No bo no nie ma na to zgody, tak? Zwyczajnie po prostu, tak? Nikt nie wie, kim ty jesteś, czy ty w ogóle to kupisz i przed zakupem nikt ci nie pozwoli tego domu niszczyć. Więc jedyne co, to można szacunkowo po prostu zrobić te wyceny i mieć na uwadze, że zawsze coś może wyjść w trakcie, tak? Czyli na przykład w trakcie my mieliśmy sytuację, że na północy były powodzie, tak? No ale pomimo tego, że te powodzie mogą nadejść, to uwaga, to spójrzmy tutaj, co robią deal sourcerzy, słuchajcie. Tu mamy cały taki proposal deal, tak? Czyli wszystko jest opisane i jest opisana lokalizacja i oczywiście, czy jest ryzyko powodziowe, więc to jest bardzo ważne. Turbo ważne, słuchajcie, to jest tip. Dlaczego? Bo niestety nawet mamy, znaczy nie niestety, że to są nasi znajomi, ale niestety znamy taką historię, gdzie nasi znajomi kupili dom, wyremontowali go i przyszła tutaj na północ powódź. Ostatnia taka chyba była z 10 lat temu, plus minus. I niestety zalało ich tak, że na parterze aż pływała im lodówka. Chociaż mieliśmy naprawdę mega turbulencje, żeby tutaj dojechać, bo w Sheffield były powodzie, w okolicach Chesterfield. Zalało nam auto, żeby przejechać przez tam jakąś drogę, bo ktoś jechał nas naprzeciwka i zrobił nam taką falę, że mi auto zalało. Myślałem, że tutaj nie dojadę. Po drodze ktoś urwał mi rejestrację z przodu, nie wiem dlaczego, jak na serwis jechaliśmy. Może ktoś poznał, jakiś hater poznał, to jest auto do busza, a wyrwę mu rejestrację. Być może, pozdrawiam, zatrzymaj rejestrację na pamiątkę. No my oczywiście staraliśmy się tutaj pomóc, kto mógł tak pomagał. Ja akurat skończyłem jeden dom wyremontowany, więc za darmo im po prostu pozwoliłem mieszkać, no za darmo, no, poprosiłem, żeby po prostu to co zużywają, żeby sobie opłacali i to wszystko, tak, więc trzeba ludziom też w potrzebie pomagać, tak, no oczywiście nie jesteśmy pomóc w stanie wszystkim, ale przynajmniej pomagajmy bardzo bliskiemu swojemu otoczeniu. I to jest taki przykład właśnie, że trzeba ten flood risk sprawdzać, tak? Inne robić też analizy, kto mieszka w okolicy, jaka jest energooszczędność, jaki jest floor plan, zdjęcia przed danej nieruchomości, czyli pełna taka właśnie jest analiza, tak? Po ile się domy sprzedają, tutaj mamy, że nieruchomości się w tej okolicy sprzedają po 129, 127 tysięcy, tak? W ostatnich latach i będąc już przy tym remoncie, to oczywiście gdy już wchodzi ekipa remontowa i tak jak Wam wspomniałem, no były tutaj takie sytuacje, były tutaj mocne wiatry i się okazało, że po szczegółowych oględzinach, że dach wymaga na przykład dodatkowej naprawy. Plus zaszło tutaj, no wyszła taka propozycja, żeby przenieść tą łazienkę, to już też jest dodatkowy koszt, tak? I
gdy się takich dodatkowych rzeczy uzbiera, też plus jeżeli inwestorzy sobie to zażyczą, że ja bym chciał, żebyś ekstra zrobił to, żebyś ekstra zrobił tamto, no to oczywiście my używając różnych rodzajów wykonawców, podwykonawców, no nikt tego za darmo nie zrobi, tak? No ludzie przychodzą, muszą poświęcić na to materiały i swoje robocze godziny i muszą mieć za to zapłacone, ale no i tak będziecie w szoku. Pomimo tych wszystkich dodatkowych rzeczy, to słuchajcie, i tak ten remont w bardzo dobrych pieniądzach się zmieścił i tak możecie być tutaj zdziwieni, bo jedynie w 30 tysiącach funtów. Czynsz jaki był zakładany, to było 850 funtów, a uwaga, mamy w tym momencie wtorek, w sobotę wprowadzają się lokatorzy, dom został oddany do naszej agencji najmu i został wynajęty za 925 funtów. Jak na razie tutaj ekipa ma cały czas bardzo dobrą passę. Tak jak deal sourcerzy wyceniają, tak cały czas agencja najmu wynajmuje drożej, tak? Ale mówię, że tak cały czas jest, to nie znaczy, że zawsze tak będzie, tak? Być może będzie jakaś sytuacja, że deal sourcer wyceni to na kwotę X i za tą kwotę X się wynajmie, więc to jest zawsze na pewno miłe zaskoczenie dla nas, dla mnie, jak to są moje nieruchomości oraz dla naszych inwestorów. Sam kupuję od swoich deal sourcerów inwestycje i taką ciekawą nieruchomość kupiliśmy, gdzie też zamieniłem łazienkę i zrobiłem dodatkowy pokój. Miała być nieruchomość wynajęta za 650 funtów, a jest wystawiona za 850 i jest na ten moment bardzo dużo chętnych na viewingi. Więc tylko szybko podsumujmy, co tutaj doszło dodatkowego, czyli oczywiście przeniesienie tej łazienki, prace nieprzewidziane jeszcze, czyli poprawki dachu, uzupełnienia gąsiorów, naprawa, obróbka wokół komina, wymienianie paru tam dachówek. Do tego doszły jeszcze tak zwane dry rody dookoła nieruchomości, które mogą pomóc tutaj w izolacji tych domów. Jeżeli są domy bardzo stare, to czasami jest tak niestety, że ta wilgoć ciągnie od tych fundamentów. No i bardzo ważna, słuchajcie, uwaga, tutaj dla Was tip, nawet jeżeli nie macie z nami nic wspólnego, to będzie kolejny dla Was przydatny tip, gdzie jak kupujecie swoją nieruchomość, nie wszyscy wiedzą, że w umowie tej sprzedaży sprzedający ma obowiązek zabrać swoje rzeczy. No i tutaj sprzedający zostawił bardzo dużą, walącą się szopkę, która była zapełniona starymi materacami, gratami i żeby to rozebrać, wywieźć, plus do tego tak zwane te kontenery, czyli z angielskiego te skipy, to wycenę dostaliśmy na to 1800 funtów, było tego dosyć dużo. No i inwestor został poinformowany, że tak naprawdę to powinno być po stronie sprzedającego, on to powinien tutaj wszystko oczyścić i ten inwestor już z tym sprzedającym w jakiś sposób się dogadali, no ale warto jest właśnie to, że nawet jak my odbieramy klucze, informujemy Was, żebyście Wy jak najszybciej poinformowali prawnika, żeby ten się skontaktował ze stroną sprzedającą, która Wam to sprzedała, że nieruchomość nie jest jednak tak jak było obiecane w tych papierach, że wszystko jest zabrane, tak? Bo to jest po stronie sprzedającego i Wy oczywiście możecie mu robić o to claima, gdyby on na przykład nie chciał Wam zwrócić kosztu albo nie chciał w trakcie jeszcze tego Waszego remontu tam się pojawić i to wszystko usunąć, tak? Więc to jest na pewno cenna kolejna dla Was uwaga, a nieruchomość sama, jak widzicie, broni się standardem i to jest coś, co my zawsze tutaj polecamy, jakość, a nie jakość i tak naprawdę w tym kraju brakuje tego i to nie musi być, uwaga, na ekstremalny polski standard, że chcecie mieć wszystkie podłogi wyrównane. Uwaga, to się nie opłaca, bo jeżeli te domy są stare, załóżmy jesteśmy na piętrze i te podłogi mogą być już nierówne, bo na przykład coś się kiedyś przez te kilkadziesiąt lat posunęło, jedna belka będzie niżej, druga belka będzie wyżej, to teraz trzeba to wszystko zdjąć, zrobić nowe podłogi, być może któreś belki trzeba wymienić i ten koszt gigantycznie rośnie, a nikt tego po prostu nie doceni. Ja to będę powtarzał na tym kanale jak mantrę, bo dalej niestety wiele osób popełnia ten błąd, chyba że po prostu pomaga to Wam mentalnie i Wy się lepiej z tym czujecie, że gdyby kiedykolwiek przyjechała teściowa albo teściu, to nie będzie miał do czego się przyczepić. Jeżeli to jest sprawa mentalna, to jak najbardziej, albo sprawa ducha, ale jeżeli ma być to sytuacja związana czysto biznesowo, to nie ma to jakiegokolwiek sensu. Przejdźmy szybko do kolejnej nieruchomości. Zobaczmy, co tam było ciekawego zrobione.
Więc czas nas goni. Szybko tutaj pójdźmy z tą nieruchomością. Przyznam wam szczerze, że takie postacie pewnie jak Snoop Dogg by się czuły tutaj jak ryba w wodzie w tym kraju. A dlaczego? A mianowicie dlatego, że dosyć często nieruchomości są wykorzystywane nie w celach mieszkaniowych, rezydenckich, ale w celach komercyjnych. Na przykład ludzie często lubią zakładać w nich szklarnie, tak? I hodują różnego rodzaju zioła. Między innymi ten dom był właśnie taką nieruchomością, gdzie była hodowla. Jest to 3-sypialniana nieruchomość, gdzie mamy dodatkowy właśnie tak zwany, można powiedzieć, reception room, czyli można powiedzieć, że tu jest, po tej stronie jest living room, obok jest dining room. Zacznijmy od góry. I na wejściu jeszcze mamy pozostałość, słuchajcie, po wentylacji, no bo oczywiście trzeba w takich domach, z tego co już wiem po wielu latach, czemu te wentylacje są, mianowicie trzeba je tutaj mocno naświetlać, a co się z tym wiąże, rośnie też temperatura. Poprawcie mnie, jeżeli jesteście lepszymi ogrodnikami. Ja akurat w tym temacie się nie znam, ale kiedyś mieliśmy, ja osobiście miałem jakiegoś lokatora, który poprosił nas o załatwienie grabek i innych rzeczy potrzebnych do uprawiania ogródka. Chciał zasiać tam pomidory, ale z mojej pamięci, z dzieciństwa, jak mama miała pomidory, to one inaczej wyglądały, jak wyrastały i z jakiegoś powodu pomidor się tam nie pojawił, a pojawiało się tam coś innego. W każdym razie kazałem mu się wyprowadzić i zabrać pomidory ze sobą, a tu mamy jedną z sypialni. Zaraz obok mamy łazienkę. Inwestor sobie zażyczył, żeby łazienka była cała w płytkach. Druga sypialnia. Widok od razu na ogród. Też dosyć dużych rozmiarów ogród, który się ciągnie od lewej, aż tam dosyć henny daleko w prawo. I jest w kształcie litery L, tak? I kolejna sypialnia. Ciężko mi oszacować. Być może ta jest sypialnią największą, master bedroom. Wszystkie trzy mają, jak na standardy brytyjskie, dosyć pokaźne rozmiary. Co mamy tutaj? A tu jest jeszcze zwyczajny schowek. Na pewno się zmieści odkurzaczy. Można nawet zrobić jakąś małą garderobę, półki i wykorzystać dodatkowo tą przestrzeń, tak? Tu się znajduje jadalnia i jest kuchnia, tak? No, ktoś może skomentować, że kuchnia jest dosyć małych rozmiarów. Ja wam powiem z mojego własnego doświadczenia, jak ja się tutaj przeprowadziłem. Na początku mieszkałem w takim, można powiedzieć, bardzo dużym HMO. Tych pokoi tam było kilkanaście, może nawet 20. I przeprowadziliśmy się na nowe budownictwo. Dokładnie w Sheffield na Wolsey Road, gdzie kuchnia była, słuchajcie, jeszcze węższa i blat może dotąd sięgał, może jeszcze ze dwie szafki i to było wszystko. I to było nowe budownictwo. Tak jak z żoną stawaliśmy razem, no to jedna osoba musiała stać bokiem, bo inaczej gdybyśmy stanęli oboje tak samo, to byśmy się nie zmieścili. Tak? A więc tutaj jest ta część kuchni, tu dodatkowo są unity, dodatkowo szafki, więc jest ta przestrzeń, żeby można sobie rzeczy kuchenne powstawiać i produkty. No i tutaj inwestorzy sobie zażyczyli dodatkowo, żeby wstawić ekstra prysznic, czyli tutaj będzie ekstra prysznic. Po wyjściach podejrzewam, że będą też dodatkowo będzie jeszcze umywalka. I tu jest umywalka i toaleta. A zaraz za rogiem jeszcze została wstawiona i już tam stoi cała pralka, więc przestrzeń została dodatkowo wykorzystana.
I uwaga, ta nieruchomość również została kupiona za 92 tysiące funtów. Remont wyszedł na tej nieruchomości 36 tysięcy funtów. Z tego co wiem, to właśnie doszły te dodatkowe rzeczy typu robienie tej łazienki, a dokładnie w tym domu przy kuchni było niewykorzystane pomieszczenie gospodarcze, ociepliliśmy je i w jednym z nich zrobiliśmy prysznic, a w drugim toaletę spalnię, co przed chwilą widzieliśmy. W dodatku na prośbę inwestora łazienka została prawie cała pokryta w kafelkach, czyli ta łazienka u góry, wraz z podłogami. Przerobiliśmy też nieznacznie kuchnię, bo była bardzo nieustawna. Wymieniliśmy też boiler na nowy, usunęliśmy stary cieknący tank na piętrze, a boiler został przeniesiony do kuchni. No i na pierwszym piętrze inwestor sobie zażyczył, żeby wyrównać te podłogi, ale no w tym przypadku ten spadek był bardzo duży, tak? No bo rzekomo aż po 10 cm, to naprawdę ogromny spadek. I być może no było to spowodowane tym, że gdzieś ta hodowla była. Nie wiedziałem, jak te podłogi wyglądały, nie byłem tutaj na początku. Miejcie też, słuchajcie, tutaj na uwadze to, że my jednocześnie remontujemy nawet po 20 parę nieruchomości. Na dzień dzisiejszy to jest chyba z 23 domy w jednym czasie, więc jest tego po prostu dużo. No i stąd też ja zatrudniam cały czas coraz więcej ludzi, cały czas te załogi powiększamy. A jak już o tym mówię, to śmiało słuchajcie, wysyłajcie CV na kontakt@dowódproperty.com. Z chęcią zatrudnimy też nowego, kolejnego project managera, bądź na przykład asystentów dla project managera, którzy no, drogą potem kariery, ewolucji mogą też awansować na project managera, ale oczywiście muszą też porobić wszystkie kursy, jakie są do tego potrzebne, zapisać się na kursy project managera i zdobyć odpowiednie kwalifikacje. No ale po prostu słuchajcie, step by step i można się w górę piąć, a zarobki takie osoby nie są też najmniejsze, tak naprawdę są dosyć wysokie. Spójrzcie sobie, jakie są w ogóle zarobki project managerów w Wielkiej Brytanii, to ja Wam powiem, jeżeli chodzi o północ Anglii, ja wynagradzam swoich ludzi lepiej. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek branżę, czy jest to agencja najmu, czy jest to firma deal sourcingowa, czy jest to, jeżeli chodzi o project managerzy, którzy zarządzają remontami, ja porównuję ceny konkurencji i staram się, by być po prostu zawsze on top, żeby zawsze płacić swoim ludziom więcej, ale tak naprawdę no, mamy taki zespół, że aż chce się rano wstawać i z tymi ludźmi współpracować, tak? Po prostu każdy dzień jest z tymi ludźmi świetna przygoda i naprawdę rewelacyjnie się pracuje z ludźmi, którzy mają po prostu tego drive'a. Nawet człowiek, który stoi za kamerą, przyjechał do nas, zaczął u nas pracować, przeprowadził się i już ma swoją pierwszą nieruchomość rent to rent. Wysłałem go jeszcze na szkolenia Service Accommodation, prowadzi mi Service Accommodation wraz ze swoją dziewczyną, które ma już jakieś bacze, jakieś nagrody od klientów, 5 stars, już jest gdzieś tam topowo ta nieruchomość wystawiona, więc no, fajnie się otaczać ludźmi pracowitymi i ambitnymi. Wracając do tematu, czynsz był wyceniany na 850 funtów, też będzie tutaj zakładany około 925 funtów, tak? I jeżeli chodzi o cenę skończoną, jaka będzie tych nieruchomości po skończeniu, wartość tych nieruchomości, to domy w tej okolicy sprzedawały się nawet w okolicach 127 do 150 tysięcy. Ostatnio gdzieś tu na rogu się ponoć sprzedał dom za 150 tysięcy funtów, więc te widełki są bardzo duże. Tak? Te widełki są bardzo duże. Sam fakt już, że to są domy wyremontowane, będą się świetnie wynajmować. A druga bardzo ważna rzecz, zobaczcie co się stanie teraz za 5, za 10 lat, za 15, za 20 lat, za 30. To co ja Wam powiedziałem, kiedy ja kupowałem swoje pierwsze nieruchomości. Więc pamiętajmy jedną ważną rzecz. Cash, i mówi się is king, tak? Że wiadomo, kiedy musimy zainwestować, to wtedy ten cash jest potrzebny, ale jeżeli ma on nie pracować, to cash jest trash. Inflacja go zżera, traci na wartości. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ma, załóżmy, ktoś majętny na koncie 10 milionów funtów i mamy inflację 10%, tak naprawdę następnego roku ma pieniądze o wartości 9 milionów funtów, tak? Kolejnego roku ma znowu pomniejszone o te ileś set tysięcy funtów i kolejnego roku znowu i znowu i znowu. I budzi się za 10, 15, 20 lat i chociaż na koncie dalej jest fizycznie 10 milionów funtów, to tak naprawdę ich wartość nabywcza jest nowhere near tego, co tak naprawdę było x lat temu. Więc nie warto tych pieniędzy trzymać,
żeby po prostu one nam nie gniły. I jeżeli nie masz czasu, żeby się edukować, żeby robić takie rzeczy samemu, koniec końców i tak warto się wyedukować, żeby po prostu wiedzieć, co ci ludzie robią i czy to wszystko ma ręce i nogi, ale jeżeli i tak nie masz tego czasu, żeby robić to sam, tak samo jak ja już dzisiaj tego czasu nie posiadam, to od tego właśnie są firmy, które stworzyłem, czyli firma deal sourcingowa, która wynajduje te okazje inwestycyjne, firma związana z project managementem, która dogląda tych remontów, pilnuje tych remontów, podpisuje umowy z Wami oraz z kontraktorami, tak żeby wszystko było bezpiecznie i doprowadza te remonty do końca, oddaje je do agencji najmu, a nawet żebyście mieli po prostu mniej jeszcze stresu z tym związanego, żeby nie tłumaczyć się z księgowej, za co jest ta faktura, za co jest tamta faktura, a dlaczego to, a dlaczego tamto, to nawet jest jeszcze do tego pakietu firma księgowa, która tak naprawdę już in-house zrobi całą tego obsługę, więc wiele rzeczy jest bezstresowo. Dochodzą jeszcze tutaj firmy, które polecamy, związane z doradztwem kredytowym oraz firmy prawnicze i to wszystko w języku polskim, więc tak naprawdę jest przeprowadzanie tego klienta za rękę, tak by mógł sobie bezstresowo budować ten majątek i no słuchajcie, proszę przykład, tak? Coraz więcej nawet influencerów z Polski i nie tylko buduje te majątki tutaj w Wielkiej Brytanii. No i niech te czynsze im wpływają i niech te czynsze zostawiają w Polsce, w Dubaju, gdziekolwiek by tam nie chcieli, to już jest ich własna decyzja, ich ciężko zarobione pieniądze. I żeby się dowiadywać więcej o takich okazjach, możesz poszukać tego na mojej stronie Dowbush Property w zakładka Deal Sourcing albo wejść na stronę How Sell UK jako jedno słowo How Sell UK. Znajdziecie pewnie link też pod opisem bądź Sell House with Us UK. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Życzę Wam samych sukcesów w biznesie, w pracy, w rodzinie, gdziekolwiek ich tylko potrzebujecie. Pozdrawiam. Cześć!